Macie mocne nogi i lubicie wyzwania? Kaczberg wam to zapewni. Jeżeli tam przyjedziecie, macie do zjazdu 5,5 km autostradą A1. Tak dokładnie jest. Trasa jest naprawdę długa, prowadzi ze szczytu Aineka czerwoną trasą, prawie jak prosta strzała w dół lecimy. Dokładnie tak to wygląda i przypominam, będziemy wyjeżdżać jedną z opcji na Aineka nową gondolą, 8-osobową, około 5 minut. Pokazywałem ją zresztą ostatnio. Zjeżdżamy na drugą stronę, wyjeżdżamy od strony zachodniej, będziemy zjeżdżać na wschodnią. Tak oto wygląda szczyt. Już nie ma tutaj tej budowli, jest teraz nowoczesna budowla stacji górnej, 11 czerwoną, 11 czarną. Pokazywałem, link pokażę wam później. No ale początek jest dość płaski, a ponieważ dość dużo było przemieszczania się, jak widzicie, faluje trochę ten obraz, no to pozwoliłem sobie na skrócenie wam tego, żeby was nie zamęczyć i przeniosłem się o te 150 metrów dalej. Po drodze minęliśmy także stację po prawej stronie górną, czyli stację, która pozwala nam wyjechać od strony właśnie tej, na którą teraz w tym momencie patrzycie, czyli doliny rzeki Murtal. Zresztą w dole, także miejscowość, do której w tym momencie będziemy zjeżdżać, to jest Zants Margarete, czyli po prostu miasteczko Świętej Małgorzaty. Jeżeli chodzi o stronę wschodnią, czyli na tą stronę, na którą zjeżdżamy, to tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o wyciągi, bo trzeba wyjechać 3 wyciągami do góry, żeby dostać się z samego dołu na sam szczyt. I jedną już stację minęliśmy. Tu zresztą w tym momencie, także po prawej stronie, widzicie drugą stację i od niej, tuż za tym mostkiem, musicie odbić na prawo. Zresztą zaraz wam pokażę. Będzie odbicie na trasę numer 25 i zjedziecie do gondoli, która was wywiezie na samą górę. Ponieważ dwie pierwsze gondole to są Silver Jet 1-2, to ja tak szczerze mówiąc tą trzecią też nazywam Silver Jet, tylko 3, no bo ona wyjeżdża na samą górę, jest to trochę łatwiejsze do orientacji. No i tu jest właśnie 25, na którą należy skręcić, żeby dojechać do gondoli na samą górę. O, i teraz pięknie widać po lewej stronie ten taki szczyt dość wysoki. To jest Grozek Szperek. Znaczy tam są 2 szczyty obok siebie, ale ośrodek się nazywa Grozek Szperek i też jest prezentowany u mnie na kanale. Zapraszam. Jest sporo tras, sporo takich długich tras, może nie takich jak tutaj ta nasza A1, ale też całkiem ciekawych i przyjemnych. No, dolinę coraz piękniej widać. Dla przypomnienia, oczywiście, cały czas staram się pamiętać o tym, a film był kręcony w marcu. Ostatnio opowiadałem wam o trasie 11A, czyli tej sławnej trasie Direttissima. Nie wiem, czy teraz właśnie zauważyliście, to było kręcone kiedy indziej, i ta trasa była zagrodzona, przypominam, to jest świetna trasa, rewelacyjna, czarna, bardzo trudna, ale ona nie zawsze jest czynna, ponieważ tam niestety nie ma naśnieżania, czyli tam jak przyjeżdżacie, widzicie, że jest otwarta, to jesteście pewni, że będziecie jeździć na naturalnym śniegu. A tutaj dojeżdżamy do kolejnego odbicia na trasę numer 26. I tą dokładnie trasą zjedziecie na miejsce, gdzie jest górna stacja Silver Jet 1 i dolna stacja Silver Jet 2. Naprawdę bardzo przyjemna trasa. Ona
Nie ma skoków, jeżeli chodzi o nachylenie. No początek jest taki mocno wypłaszczony, to widzieliście na pewno. Tak jakby człowiek się zbierał dopiero i tak dalej. Ale później już się jedzie. Nawet tutaj w tym momencie, kiedy mamy te 15 stopni, jest szeroko i jest przyjemnie. Poza tym nogom trzeba też dać trochę odpocząć. Bądźmy szczerzy, mamy za chwilę będą 3 km przejechane. Więc nie jest to proste. Jest to wyzwanie na pewno, żeby zjechać tą trasę na raz. No i te widoki na dolinę też świetne. Tutaj jedno z większych miast to jest Tamsweg, a ośnieżone szczyty gór należą do niższych Taurów. I to słowo niższe oznacza, że szczyty dochodzą do 2800. Mamy już przejechane 3,5 km i dalej jedziemy w lesie, co trochę sprzyja temu, że śnieg tutaj dłużej się utrzymuje. Dla przypomnienia, playlista Sketchberga jak najbardziej zaglądnijcie, bo to nie jedyny film. No i dokładnie od tego momentu zaczyna nam się trochę trudniejsza sekcja. Już większe nachylenie, zakręty w jedną, w drugą stronę. Nie dość, że nogi już palą dość porządnie od tej jazdy na raz, no to jeszcze tutaj trzeba nadal cały czas uważać. Tutaj dojeżdżamy do stoku już bardziej nachylonego, ale to będzie taki ostatni raz. Potem czeka nas już tylko dojazd do wyciągu i on już będzie w miarę płaski. Także koncentracja, jeszcze raz koncentracja do końca. I w tym momencie wyłania nam się już dolna stacja Silverjet 1 ponad nami. Trasy tutaj 21 między innymi czarna dochodzi, a my wjeżdżamy już na plac tuż pod gondolą. No chyba można mieć satysfakcję ze zjazdu, prawda? Pokonane 1120 różnicy poziomów, 5, prawie 400 metrów, średnie nachylenie około 21%, maksymalne gdzieś 34 w którymś miejscu. Pozdrawiam, Marek, zapraszam na następne filmy. Cześć!